Witam Państwa. Nasz Włocławek.pl zapraszamy na nasze wiadomości. 1 marca odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tu we Włocławku pragnę wspomnieć jednego z nich. To Michał Łazenowski-Grab, który w liście pożegnalnym 80 lat temu, 28 lutego 1946 roku pisał: Kochani, bracia i siostry, to moja ostatnia wiadomość do Was. Jak dostaniecie ten list, proszę Was, złóżcie na nieznanym grobie wianuszek. To będzie dla mnie, bo mojej mogiły nie znajdziecie. Moja mogiła to Kujawy, miasto Włocławek. Żegnam. Składając dzisiaj wieńce i zapalając znicze pamięci, wspomnijmy Michała Łazanowskiego, którego mogiła to Włocławek, ale którego życie to pamięć włocławian. Cześć i chwała bohaterom. Wieczna hańba komunistycznym oprawcom. Niech żyje wolna i niepodległa Polska. W niedzielę, 1 marca, we Włocławku odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenia rozpoczęły się rano od złożenia kwiatów przez delegację IPN i władze miasta pod pomnikami nauczycieli i żołnierzy wyklętych. W samo południe, pod pomnikiem Cichociemnych przy Zespole Szkół Akademickich odbyły się główne uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych i służb mundurowych. Po południu ulicami miasta przeszedł Marsz Środowisk Narodowych, po którym odprawiono mszę u ojców franciszkanów. Dzień zakończyły wieczorne uroczystości na dziedzińcu klasztoru. Włocławek stawia na zdrowie kobiet. Wraca program bezpłatnych badań profilaktycznych Zdrowomania. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami Włocławka za Waszym pośrednictwem poświęcone jest zbliżającemu się radosnemu Dniu Kobiet. W niedzielę jest 8 marca, więc Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z okazji Dnia Kobiet władze Włocławka ogłosiły drugą edycję programu Zdrowomania. Akcja zapewnia mieszkankom miasta dostęp do kilkuset darmowych badań profilaktycznych, w tym kardiologicznych, diabetologicznych oraz ginekologicznych. Zapisy telefoniczne startują 24 marca, a same wizyty w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej potrwają do końca czerwca. W ubiegłym roku inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego tym razem miasto przeznaczyło na ten cel blisko 100 000 złotych. Informujemy, że z programu mogą skorzystać wszystkie pełnoletnie włocławianki. Moje drogie, do zapamiętania 414 49 29 to jest numer telefonu, gdzie można zadzwonić, zapisać się i zaczynamy wielką akcję Zdrowomanii. Zapraszamy do diagnostyki, zapraszamy do badań. Te badania, mam nadzieję, że potwierdzą, że wszystkie nasze panie są w doskonałym zdrowiu, a przynajmniej podpowiedzą, jak o to zdrowie doskonale zadbać. Zapraszamy 414 49 29 to jest numer telefonu, pod którym należy się zapisać. Bezpłatne diagnozy logopedyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej we Włocławku. W sobotę 14 marca poradnia psychologiczno-pedagogiczna we Włocławku przy ulicy Wojska Polskiego zorganizuje Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych. Placówka będzie otwarta dla pacjentów od godziny 9 do 12. W ofercie znajdą się badania rozwoju mowy, ocena funkcji połykania i oddychania, a także przesiewowe badania słuchu. Oferta jest skierowana do dzieci w każdym wieku. Organizatorzy przypominają, że na wszystkie konsultacje obowiązują wcześniejsze zapisy, których można dokonać telefonicznie. Dawna fabryka fajansu w niezwykłych kolażach Jana Sieraczkiewicza. Wkrótce w skarbcu fajansu. 20 marca o godzinie 18 w skarbcu fajansu odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej Jana Sieraczkiewicza. Ekspozycja zaprezentuje unikalne kolaże łączące historyczny wygląd dawnej fabryki fajansu przy ulicy Kościuszki z jej obecnym stanem. Odwiedzający poznają także nieoczywiste powiązania znanych postaci z włocławską ceramiką. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny. Wystawę w galerii na piętrze przy ulicy Żabiej będzie można oglądać do 31 maja, a koszt regularnego biletu wynosi zaledwie 3 zł. Zostań na majówkę we Włocławku. Zostały ogłoszone pierwsze szczegóły festiwalu 3 maja. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu, który dotyczy wydarzenia, które już za 2 miesiące.
Władze Włocławka ogłosiły pierwsze szczegóły festiwalu 3 maja. Jednym z punktów programu będzie koncert zespołu Poparzeni Kawą 3 na Starym Rynku. Z powodu trwającej rewitalizacji strefa z food truckami i piknik rodzinny zostaną przeniesione na ulicę Szpichlerną, Zamczą i Bednarską. W ramach obchodów odbędzie się również msza święta w intencji ojczyzny oraz występy artystyczne aktorów z Teatru Ludzi Upartych. Pamiętaj, zostań na majówkę we Włocławku. 3 maja mamy święto narodowe, a od zeszłego roku to święto we Włocławku bardzo radośnie obchodzimy, bo oprócz faktu, że mamy z czego się cieszyć, to jeszcze przecież mamy i też jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni, ulicę 3 Maja, która właśnie tutaj ma swój początek, bo od Starego Rynku do Placu Wolności oczywiście prowadzi. W związku z tym za 2 miesiące, dokładnie 3 maja, zapraszamy mieszkańców Włocławka, chociaż nie tylko, na drugi już festiwal 3 maja. Jak 3 maja, czyli trójka, to też 3 wykonawców. I dzisiaj uchylimy rąbka tajemnicy, ale wszystkiego jeszcze nie zdradzimy. Ten wykonawca też jest związany z trójką, dlatego że na scenie, która powstanie za naszymi plecami na Starym Rynku, wystąpi zespół Poparzeni Kawą 3. Zbliżają się rodzinne warsztaty wielkanocne we Włocławskim Muzeum. 15 marca we Włocławskim Muzeum odbędą się rodzinne warsztaty pod hasłem Tradycyjnie, kreatywnie na Wielkanoc. Wydarzenie zostanie zorganizowane o godzinie 11 w Muzeum Historii Włocławka oraz Gmachu Głównym. W programie zaplanowano omówienie dawnych kujawskich zwyczajów wielkanocnych, takich jak przywoływki dyngusowe, a także część praktyczną. Uczestnicy samodzielnie wykonają papierowe koszyczki i świąteczne ozdoby. Koszt udziału to 15 zł. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne w dziale edukacji i promocji. Wyjątkowa wystawa fotografii Tadeusza Topolskiego już wkrótce w Browarze B. 13 marca 2026 roku we Włocławskim Centrum Kultury Browar B zostanie otwarta wystawa pod tytułem Confestaberie. Autorem prezentowanych prac jest uznany fotografik Tadeusz Topolski. Ekspozycja w Galerii Sztuki Migawka ukazuje klasyczne fotografie, które przekształcono w barwne, abstrakcyjne kompozycje. Dzieła artysty z Konina, nagradzanego na szczeblu międzynarodowym, będzie można oglądać do 18 kwietnia. Wstęp na zwiedzanie jest bezpłatny. Katalogi wydarzenia można nabyć w kasie Browaru B. Dzieje sztuki w zarysie. Przed nami kolejny wykład o historii sztuki w Muzeum przy ulicy Zamczej. W niedzielę, 15 marca, w Gmachu Zbiorów Sztuki przy ulicy Zamczej we Włocławku odbędzie się wykład poświęcony sztuce manieryzmu. Spotkanie rozpocznie się w południe i jest częścią cyklu Dzieje sztuki w zarysie. Prelekcję, podczas której omówione zostaną cechy stylu łączącego renesans z barokiem, poprowadzi Jerzy Japczyński z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z niezwykłymi przykładami architektury, malarstwa i rzeźby tamtej epoki. Koszt biletu normalnego to 10 zł, a ulgowego 7 zł. Rusza zbiórka tekstyliów i odzieży na włocławskich osiedlach. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko rozpoczyna marcowy cykl zbiórek tekstyliów i odzieży na włocławskich osiedlach. Akcja potrwa od 14 do 28 marca. Obejmie m.in. Południe, Michelin, Zazamcze i Śródmieście. Oddawać można odzież, pościel, ręczniki i firany. Osoby, które nie mogą dostarczyć rzeczy w wyznaczonym dniu, mają możliwość przywiezienia ich do punktu selektywnego zbierania odpadów przy ulicy Komunalnej 4. Przypominamy, że PSZOK służy wyłącznie mieszkańcom Włocławka opłacającym rachunki za wywóz śmieci. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Za wszystkie polubienia i subskrypcje będziemy wdzięczni. Do zobaczenia.